Witamy w poradniku dotyczącym modelowania budynku wielorodzinnego. Rozpoczynamy projekt od szablonu architektonicznego, czyli nowy, przeglądaj, default pol PLK, domyślny szablon Revita, utwórz nowy projekt. Następnie przechodzimy do zakładki wstaw i wczytujemy budynki wokoło, które są stworzone. Jeśli przejdziemy do folderu z naszymi przykładowymi plikami, pojawi się naszym oczom. Wybieramy opcję punkt bazowy projektu do punktu bazowego projektu. Następnie dajemy otwórz. Przechodząc do widoku 3D i włączając pod VV bryły, widzimy urbanistykę. Tutaj będziemy tworzyć nasz budynek. Przechodzimy do odpowiednich poziomów na elewacjach. Wcześniej jeszcze plik możemy zapisać. Nowy projekt. Zapisz projekt wielorodzinny. W opcjach możemy włączyć ilość kopii zapasowych. Myślę, że wystarczy 3. Następnie OK. Zapisz. Ustawmy na odpowiednich poziomach nasze kondygnacje. Następnie stworzymy z podkładu, który jest w AutoCADzie, osie i będziemy modelować nasz budynek. Przejdźmy do poziomu 0, poziomu 1. Zmieńmy jednostki skrótem UN lub w zarządzaj, jednostki projektu. Przejdźmy do wyświetlania spacja, przecinek, długość. Możemy włączyć metry, 2 miejsca po przecinku, OK. Zatwierdzamy. Następnie zmienimy wysokości kondygnacji. Pod ziemią będziemy mieć 2 kondygnacje na garaż podziemny i fundamenty. Możemy je skopiować i Escape'em wychodzimy z kopiowania. Następnie je przenazwijmy. Poziom -1 i -2. Poziom -1 umieścimy na wysokości -315. Wymiary te wyszły z obliczeń schodów, które wcześniej przed stworzeniem ćwiczenia zostały przemyślone. -4,35, -3,15. Następnie wysokość parteru będzie wyższa, ponieważ będą tam znajdowały się usługi i będziemy potrzebować stworzyć sufit podwieszony, na przykład na wentylację. Minimalna wysokość kondygnacji biurowej jest to 3 metry, natomiast w budynkach mieszkalnych wysokość kondygnacji w świetle wystarczy, że będzie 2,5. Możemy następnie zaznaczyć naszą kondygnację i skopiować ją o 3,15 cm do góry. Jeśli zmienimy nazwę naszego poziomu na poziom 2, następna numeracja będzie już kolejna. Zaznaczamy kopiuj wiele ogranicz, tak żeby zawsze się kopiowało w prostopadłości i przechodzimy coraz wyżej do kondygnacji poziomu 6. Będzie pomocnicza kondygnacja poziom 6 attyka, na której będziemy rysować ściankę attykową. Jest ona na wysokości 21,5 metra. Nasze kondygnacje są stworzone. Jedyną rzeczą nie widzimy ich z prawej strony, ponieważ musimy je utworzyć. Widoki planu, rzuty podłogi. Przechodzimy odpowiednio do naszych poziomów. Zaznaczamy pierwszy i ostatni z shiftem i zostaną wyświetlone z prawej strony. Prawym przyciskiem myszy na widoki i spróbujemy także je odpowiednio posortować, tak aby były po kolei poziomami, a nie alfabetycznie. Tworzymy nową organizację przeglądarki, na przykład poziomami. Następnie wybieramy grupowanie i sortowanie. Przechodzimy do grupuj według rodzina i typ i sortujemy według poziom związany, malejąco. Pamiętajmy o tym, aby to tutaj włączyć, ponieważ domyślnie się nie włącza. Klikamy zastosuj i sprawdzamy, czy działa. Działa. Klikamy OK. Następnie przechodzimy na nasz poziom 0 i włączamy pierwszy podkład, który pomoże nam tworzyć
nasze osie. Jest to podkład pomocniczy stworzony na potrzeby ćwiczenia. Jeśli projektant projektuje, takich podkładów nie używa, zaczyna pracę od zera, więc wymyśla sobie odpowiednie wielkości osi. Tutaj będziemy się kierować już tym, co jest przygotowane do ćwiczenia. Pamiętajmy o tym, aby zaznaczyć tylko bieżący widok, aby nasz poziom nie wkleił się na inne widoki. Wklei się na poziom 0, wcześniej do niego przeszedłem. Włączam otwórz, wkleił się nasz poziom, przejdźmy także na poziom 1 i wklejmy jeszcze poziom 1. Pamiętajmy włączyć tylko bieżący widok i początek do początek. OK. Przejdźmy także na poziom -1 i wklejmy poziom, gdzie jest parking podziemny i komórki lokatorskie. Importuj CAD. Pamiętajmy to włączyć jeszcze raz, aby się tylko w tym miejscu pojawił. One będą wklejone. Wklejane są początek do początek, jest ustawiony w miejscu spotkania się osi 1 i 2 i w tym miejscu one są wklejane. Jeśli przejdziemy na nasz poziom 0, możemy zobaczyć, że tak jest ustawiony plik, że na przecięciu osi 1 i A wklejane są nasze pliki. Przechodząc do odpowiednich opcji pod wartością VV, możemy włączyć kategorie importowane i ustawić sobie półcień, wtedy trochę łatwiej jest nawigować w naszym programie. Właściwości VV, pamiętajmy, że dotyczą danego widoku. Jeśli będę przechodził na inne widoki, te właściwości będę musiał ustawiać indywidualnie lub zmieniać szablon, który później stworzymy. Przechodząc dalej, przejdźmy i jeszcze raz sprawdźmy elewację. Ważne jest to, aby stworzyć na początku elewację, ponieważ osie będą się rozciągały pomiędzy skrajne dwa poziomy, nie będziemy musieli potem osi rozciągać. Jeśli nie zrobimy tego na początku, osie będą widoczne tylko w miejscach, które będą przecinały, więc pamiętajmy o tym, żeby w programie Revit zawsze tworzyć najpierw elewację albo dwie skrajne wysokości i następnie osie, nie odwrotnie. Przechodzimy na poziom 0, ustawimy sobie także elewację. Zauważmy, że elewacje są stworzone z dwóch obiektów. Zaznaczmy je z prawej do lewej myszą i przesuńmy elewację tutaj, tak aby nasze znaczniki się nie... Mogę tutaj wyłączyć zaznaczanie przypiętych elementów, aby nasze znaczniki się tutaj nie pojawiały i nam nie przeszkadzały w modelowaniu. Pamiętajmy o tym, że z prawej strony mamy informację o tym, jakie elementy są wybierane, także możemy to tutaj zmienić, więc jeśli mam wyłączone wybierz przypięte elementy lub włączony, mogę ten obiekt zaznaczać lub nie. Czasami się to przydaje w niektórych sytuacjach, na przykład tak, teraz będę wybierał siatkę i tworzył swoją siatkę osi. Tworzę swoją siatkę osi, zaczynam tworzyć od osi 1 i numeracja od razu wskakuje mi na 1. Pamiętajmy, aby klikać w miejscu, gdzie mamy pewność, że klikamy naszą oś, a nie kawałek ściany lub jakiś hedge. Po kolei klikam. 2, 3, 4. Te osie są symetryczne, są dodatkowymi osiami, które pomagają mi zarządzać moim projektem. Przechodzę następnie do 10, później A. Escape'em wychodzę z modelowania osi, klikam 2 razy na oś, następnie klikam A i przechodzę do na przykład narzędzia utwórz podobne. W ten sposób będę mógł utworzyć nasze podobne osie z poprzedniego narzędzia, które używałem. Na razie stworzę tylko osie do budynku, do parkingu podziemnego później. Klikam na odpowiednie obiekty, stworzyłem i teraz jeszcze spróbuję przenazwać, czyli S1. Stworzenie osi jest bardzo ważną sprawą, ponieważ dobrze stworzone osie później pomagają mi modelować mój budynek, mam mniej błędów i odchyleń. Jeśli chcemy, żeby pojawiały się nasze banieczki od osi z dwóch stron, przechodzimy do zaznaczania jednej z osi i następnie włączamy w opcjach w edytuj typ zakończenie jeden symbol rzutu, OK i też z drugiej strony pojawiają się nasze osie. Spróbujmy teraz przejść do zakładki, gdzie będziemy mieć ściany, ściana nośna i narysujmy ścianę. Widzimy, że ściany mamy domyślne. Ściany są do tego ćwiczenia także przygotowane. Aby wgrać przygotowane ściany, należy otworzyć plik z innym projektem i zaimportujemy ściany do naszego projektu, tak aby nauczyć się nowych opcji.
Przejdźmy do gotowego budynku wielorodzinnego. I tutaj ściany są stworzone w ten sposób, że ich nazewnictwo jest SZ6, na przykład SZ1, SW1 i tak dalej. I w tym wypadku, jeśli będziemy je modelować, możemy je skopiować do naszego budynku, w którym będziemy je modelować. Przejdźmy do poziomu 0 naszego projektu, który modelujemy, w którym mamy osie, następnie zarządzaj, transfer standardów projektu, przenieść standardy projektu i ten projekt, który mamy otwarty, czyli 03 wielorodzinna, odznaczamy. Należy otworzyć projekt, z którego chcemy importować. Możemy zaimportować typy dachów, typy płyt, typy płyt fundamentowych, typy stropów, typy ścian osłonowych. Myślę, że te elementy nam wystarczą. Po kliknięciu OK możemy nadpisać już istniejące lub nie. Możemy włączyć, żeby tylko nowe zaimportował, tak aby nie nadpisywać tych, które są tutaj. Może są w jakiejś nowszej wersji i są lepiej stworzone. W folderze z projektem są także opisane nasze ściany, więc będzie nam je łatwiej modelować. Więc widzimy, że jest SZ2, SW1, więc każdy z nich czymś się różni, na przykład tym, że z jednej strony jest lub nie ma tynku i odpowiednio są opisane, więc plik, gdzie są opisane, znajduje się w 03 ściany i możemy z niego korzystać w trakcie modelowania. Przechodząc do naszego projektu, spróbuję sobie na drugi monitor wysunąć, aby widzieć to, co będę modelował. I przechodzę do modelowania ścian. Zaczynam od modelowania ściany zewnętrznej dookoła, potem wystające elementy, później w środku strukturę nośną wraz z kominami i następnie będę dodawał ściany, które będą mi rozdzielały poszczególne sekcje budynku, strefę wejściową, ścianę kurtynową i otwory, więc tutaj też będzie ściana i później także do szachtu windowego będę dodawał ścianę i wokół której będzie klatka schodowa. Więc zaczynam od największych elementów, więc ściany zewnętrznej. Włączam sobie konstrukcja, ściana nośna. Pamiętajmy o tym, że stan surowy budynku nośny modelujemy jako konstrukcja, ściany działowe modelujemy jako architektura. SW nośna z izolacją i zaczynam modelować w tym miejscu. Przypominam, aby linię położenia włączać na oś konstrukcyjną, na wysokość do poziomu pierwszego, jeśli jestem na poziomie 0 i zaczynam modelowanie mojej ściany. Spacją mogę odwrócić. Czyli to jest jedna z moich ścian. Jeśli nie widzę warstw, będę musiał włączyć wysoki tryb uszczegółowienia. Zobaczmy, czy to jest odpowiednia ściana. SW wybrałem, czyli ściana wewnętrzna. Powinienem wybrać zewnętrzną, SZ1 i w tym momencie mam już odpowiednią ścianę. Zaczynam modelować, spacją odwracam. I dookoła budynku modeluję 4 ściany w tym momencie. Zawsze modeluję co kondygnację. Następnie wybieram SZ2, czyli wybusty balkonowe. One mają włączone zawinięcia, dlatego izolacje mają z dwóch stron. Mogę użyć kopiowania albo ręcznie je wymodelować. Jeśli chcę zakończyć rysowanie ściany, wychodzę Escape'em lub mogę u góry wyłączyć opcję łańcuch. I po kolei modeluję moje ściany. Następnie stworzę sobie wewnętrzne ściany, które skopiuję na górę, ustawię kondygnację od 1 do 2 i kondygnację od 1-2 skopiuję do góry. Następnie używam opcji ściana nośna
I ścianą wewnętrzną będę modelował nośną ścianę. Ściana z izolacją jest stworzona na potrzeby izolacji akustycznej klatki schodowej od mieszkań. Tutaj są usługi, więc nie będziemy tej izolacji stosować. Izolacja będzie stosowana na kondygnacjach wyżej. Tu widzę, że coś mi brakuje, więc sobie to skopiuję. Używając opcji kopiuj wiele, wyłączam ogranicz. Mogę zaznaczyć i włączyć utwórz podobny, więc będzie mi tworzyło tą ścianę. Upewniam się, czy mam na wysokość do poziomu 1, oś położenia, oś konstrukcji. Pamiętajmy o tym, aby była zawsze oś konstrukcji. Przesuwam się scrollem, środkowym przyciskiem myszy mam pan, scrollem powiększam lub oddalam się. W momencie rysowania ściany mogę się oddalać i ściana nie skończy się modelować. Wszystko rysuję pod kątem. Mógłbym zmienić sposób modelowania. Spróbujemy to zaraz zrobić, może będzie prościej. Jeszcze przy klatkach schodowych stworzę ściany. Są 3 ściany przy klatkach schodowych. I jeszcze do szachtu windowego stworzę klatkę schodową. SW żelbet winda. Mogę użyć do tego licem wewnętrznym, mogę modelować, czyli od wewnątrz i tynk powinien być po zewnętrznej stronie. Jeśli wyłączę sobie cienkie linie, włączę, będę mógł zobaczyć, jak dokładnie ściana wygląda, więc tynk jest od strony schodów poprawnie. Przy rysowaniu ścian warto każdą ścianę sprawdzić i zobaczyć, czy jest rysowana w odpowiedni sposób. Spacją odwracam w trakcie rysowania. Mogę także odwracać po narysowaniu, więc jeśli zaznaczę ścianę, mogę po narysowaniu odwrócić spacją. Taki szacht stworzony mogę zaznaczyć i skopiować. Następnym etapem modelowania jest także grupowanie takich elementów. O wiele łatwiej wtedy zmienia się poszczególne sekcje budynku, ale w tym momencie proponuję nie grupować. Na razie nauczymy się modelować poprawnie ściany. Tak jak już wcześniej wspominałem, łatwiej byłoby modelować, gdybyśmy mieli układ ortogonalny. Jak to zrobić? Przechodzimy do zakładki Zarządzaj, Położenie, Obróć północ projektu i wskazujemy linię, która jest osią A. Jeśli wskażę oś A, mój projekt się obrócił i mogę też wrócić do orientacji poprzedniej odpowiednią opcją w opcjach widoku. Nazywa się orientacja. Północ projektu to jest ta, którą użyliśmy. Północ rzeczywista to jest ta, która jest naprawdę w naszym projekcie. Będzie o wiele łatwiej modelować ściany ortogonalnie. Następnie modelujemy ściany kominowe. Czyli licem wewnętrznym. Spróbuję zobaczyć, jak będzie wyglądała po narysowaniu. Ona ma tynk od tej strony, więc będę musiał rysować odwrotnie. Jeśli spacją odbiję, to rysuje się tak. Mogę też przeedytować taki komin i zmienić mu tynk, żeby miał od strony nie wewnętrznej, tylko zewnętrznej, więc ściana jest niedobrze przygotowana. OK, zastosuj OK. Więc teraz jest poprawnie. Czasami się tak zdarza i należy odpowiednio kontrolować. Łączę sobie łańcuch i w tym miejscu powinienem modelować to w ten sposób. W trakcie modelowania muszę pamiętać, aby w środku nie było tynku, więc te ściany powinno się podmienić i wymodelować je tak, aby nie było w środku tynku. Najpierw narysuję wszystkie kominy i później będę ściany nacinał i podmieniał. Mogę też stworzyć jedną część, a potem wszystko skopiować, ale ja sprawdzam każdy z tych, abyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób się to robi. Jeśli coś zobaczę kilka razy,
łatwiej jest później zapamiętać. Więc licem wewnętrznym przytulam się do fioletowej linii. Jeśli mam te elementy wymodelowane, przechodzę do tej części i spróbuję naciąć moją ścianę. Tu jest już bez tynku, załóżmy, że ta jest już bez tynku, ta jest już z tynkiem, więc tu muszę ten fragment podmienić, ten i ten. Jak to zrobić? Przechodzę do zakładki Zmień, następnie spróbuję to naciąć w tym miejscu, czyli tą ścianę nacinam i tu. Zaznaczam sobie taką ścianę i włączam jej opcję Nośna przy kominie. Wtedy kasuje mi się tynk. Tą też tutaj muszę naciąć. I w tym miejscu kasuje mi się tynk. Nośna przy kominie. Próbuję to oczywiście przedłużyć. Nie zawsze przedłużanie działa. W różny sposób się te ściany łączą. Jeśli nie łączą mi się tak, jak potrzebuję, z pomocą przychodzi mi też inne narzędzie, więc mogę spróbować tym narzędziem połączenia ścian, najechać na takie połączenie i spróbować tutaj opcjami zmienić koniec tego połączenia. Teraz jest OK i też tutaj połączenie ścian, następne. I w ten sposób mam czyste i klarowne połączenie, takie jakie potrzebowałem. Czyli tu już jest ustawione. I dalej przechodzimy do następnych fragmentów, czyli przechodzę do mojego nacinania, skrót SL, zaznaczam żelbet bez wykończenia, to będzie to. Potem połączenia ścian i sprawdzam, czy jest OK. Tu jest OK, tu nie jest OK, tu jest już dobrze. Przechodzę do następnego i nacinam tu i tu. I jeszcze tu. Nie wiem, czy się nacięło, chyba nie. Jeszcze raz tutaj i tutaj. Następnie zaznaczam te dwie ściany. I włączam nośną przy kominie. Następnie tą dociągam do tej. Nie zawsze się dociągają, więc trzeba czasami sprawdzić, czy jest odpowiednio dociągnięta. Połączenia ścian i następnie znowu sprawdzam. Daję następna i jest OK. Tutaj też powinno być OK. Tu mnie niepokoi ten fragment, powinno się go chyba naciągnąć na tą ścianę. I teraz się połączymy. Czasami trzeba odciągnąć i potem dociągnąć, tak aby się połączyło odpowiednio. Jeśli jest taka sytuacja jak tutaj, no to zmieniamy to. Tak. Czyli już fragment budynku mamy, jeszcze zostały nam te dwa. Tutaj nacinamy i następnie podmieniamy nasz fragment. Żelbet bez wykończenia. Przechodzimy do zakładki Zmień i następna. No my nie chcemy, żeby nam to przechodziło. Ta i ta. Następna. Ta jest OK. Dobrze. I zostały nam jeszcze te dwa fragmenty. Więc dla poćwiczenia jeszcze raz nacinam. Nacinam też tu i tutaj. I podmieniam te dwie ściany na ściany nośne przy kominie, coś z jednej strony mają tynk. I tutaj następnie naciągam tą ścianę na tą. Ładnie się połączyła, jeśli mi nie zaskoczyło, tak jak tutaj. Klikam następna i sprawdzam. To robię to samo tutaj. I w ten sposób mam dokładnie to wymodelowane. Po co tak robię? Po to, aby odpowiednio później w zestawieniach materiałów mieć dobrą ilość tynku. Przy małych obiektach nie robi to pewnie większej różnicy. Jeśli mamy obiekt duży, tak jak budynek wielorodzinny, gdzie te ściany będą skopiowane przez parę kondygnacji, różnica będzie dość duża. Następnie przechodzę do konstrukcja ściana. Ściana nośna różni się tym, że ma swój model architektoniczny, model analityczny. Architektoniczna w sobie nie ma modelu analitycznego. Tworzony jest dopiero w momencie, kiedy klikniemy konstrukcja, więc można wrócić
zamiennie używać i później odpowiednio wrócić. Najlepiej na początku rysować stan surowy ścianami konstrukcyjnymi. Tworzę jeszcze miejsce tutaj na parterze na osprzęt, wstępnie zaprojektowany. Pomiędzy będę musiał narysować ścianę kurtynową, witryna, wejście. Ściana kurtynowa zawsze modeluje się w środku, nie da się zmienić jej osi położenia. Jeśli w Edytuj Typ ma włączony parametr osadź automatycznie, w momencie narysowania jej w ścianie, ona wytnie w ścianie dziurę. Mogę też AL wyrównać, czyli AL wyrównaj i ładnie wyrównuje mi się tutaj do tej części. Potem te dwie ściany mogę skopiować na przykład względem osi przecięcia i powinienem mieć je w tym samym miejscu. Po wymodelowaniu tej części powinienem dodać jeszcze kilka drzwi. Architektura drzwi. Mam tylko domyślne drzwi. Spróbujmy drzwi wczytać z biblioteki. Wczytaj pulpit, ten komputer. Następnie przejdźmy do naszego folderu z bibliotekami. Możemy zaimportować kilka naszych drzwi jednoskrzydłowych. Będą dostępne wtedy z listy drzwi i będę mógł je używać w moim projekcie. Więc stwórzmy tutaj drzwi, na przykład stalowe 90 na 200 i odpowiednio je tutaj dodajmy. Jeśli chcemy mieć drzwi w ścianie kurtynowej, pamiętajmy o tym, że musimy podmienić panel szklany. Czyli jeśli przejdę do 3D, będę musiał podmienić panel szklany. Mogę wyciągnąć moją zakładkę i podmienić mój panel szklany. Najłatwiej jest to na początku robić w 3D, czyli taką witrynę. Należy odpowiednio też ustawić. Edytuj typ, szerokość, odstęp minimalny. Może dajmy stałą odległość 0,90. I zaznaczając tabulacją taki panel i potem go odpinając, będę mógł wybrać drzwi. Nie mam ich zaimportowanych, muszę je zaimportować. Czyli wstaw, wczytaj rodzinę i następnie przechodzę do na przykład domyślnej biblioteki Autodesku lub do naszej biblioteki. Importuję szklane drzwi i one pojawią się w liście z panelami. Tabulacją szukam, odpinam i zmieniam na drzwi pojedyncze szklane. Czyli mam podmienione moje drzwi. Mogę dla poćwiczenia jeszcze tutaj też podmienić, czyli tabulacją szukam, odpinam i włączam moje drzwi. W momencie, kiedy je dodam, będą też widoczne na rzucie, czyli będę widział, że mogę je odpowiednio otworzyć. Dobrze, czyli dodałem drzwi. Następnie powinienem przyjrzeć się sytuacji, która będzie u góry i wymodelować następne piętro. Czyli tutaj widzę ściany, które są na dole narysowane. Niektóre z tych ścian będę mógł skopiować, na przykład kominy. Jeśli stworzę mieszkania, będę mógł także te mieszkania kopiować wyżej.
będą także balkony. Więc spróbujmy od wymodelowania najpierw stropu na kondygnacji poziom 1. Stropów będziemy mieć kilka. Ja w tym momencie wymodeluję 3 stropy lub 2. 2 stropy. Jeden do mieszkań, drugi do komunikacji. Mamy włączony podrys i jest także włączony AutoCAD. Wyłączymy na chwilę AutoCADa na poziomie 1. Kategorie importowane, wielorodzinna. Wyłączmy na chwilę AutoCADa. Następnie wymodelujmy nasze stropy. Jeśli wymodelujemy stropy, będziemy mogli je dalej skopiować. Jeśli się będą stykały, najlepiej je modelować w osi. Jeśli będą modelowane przy zewnętrznej ścianie, najlepiej ją modelować do końca ściany nośnej. Tutaj nie będę widział warstw, ponieważ to jest włączony podrys. Podrys włączamy z lewej strony, był automatycznie włączony, więc jeśli to wyłączę, będę mógł odpowiednio sterować wyglądem. Pamiętajmy o tym, żeby włączać sobie średni tryb uszczegółowienia i włączmy sobie konstrukcja, strop konstrukcyjny. Następnie zaznaczmy ścianę, tą i on będzie miał kształt takiego U, pod mieszkaniami będzie inny. Tutaj wskażmy linię, czyli oś. Przytnijmy to narzędziem przytnij, skrót TR i dodajmy tutaj następną część naszego stropu. Natnijmy go w tym miejscu i jeszcze raz przytnijmy. I to jest nasz pierwszy strop. To będzie posadzka piętro, czyli posadzka do mieszkań. W zależności od uszczegółowienia modelu musimy przyjąć pewną konwencję. Jak modelujemy? Czy każde mieszkanie osobnym stropem? Ja w tym wypadku mieszkania wszystkie razem, ze względu na jeden segment, później będę je kopiował dalej. Czy chcemy, aby ściany wznoszące się od poziomu stropu dołączyły się do dołu stropu? Nie chcemy. Możemy wyciąć geometrię. Chcemy. Rysujemy następny strop konstrukcyjny i zaznaczamy naszą ścianę zewnętrzną i następnie w osiach ściany nośnej rysujemy wewnętrzne części naszej obwiedni stropu TR i przycinam obwiednią mojego stropu. Te dwie linie jest to kierunek oparcia, w tym wypadku nie ma znaczenia gdzie będzie. Jeśli się rysuje na przykład strop jakimś prefabrykatem, który ma inny przekrój podłużny względem poprzecznego, wtedy ten kierunek oparcia ma znaczenie, ponieważ w inny sposób na przykład blacha trapezowa będzie wyświetlana. Nie chcę, ewentualnie chcę wyciąć geometrię. Mogę te znaczniki rozpiętości stropu pokasować, nie są mi teraz potrzebne. Widzimy, że w 3D mam mój budynek. Wcześniej wyciągnąłem tak, aby widzieć, co się dzieje. Przypominam, że u mnie są widoczne bryły. Bryły włącza się pod VV, bryła, tak? Mogę te stropy zaznaczyć. Nie chcę mi wybrać przez powierzchnię, ponieważ mam tutaj odhaczone wybierz przez powierzchnię. Zaznaczam obydwa i kopiuję. Mogę kopiować względem osi S3. Tutaj będzie mi wyświetlał komunikat, ponieważ strop w środku ma inną obwiednię, będę musiał ją przeedytować, czyli przesunąć ją tutaj do środka. OK. Nie, tak. Zaznaczam ten strop na górze i odbijam go symetrycznie względem osi S2, więc ta część, która zachodzi na całą strukturę nośną, będzie też tutaj, na osi 1. I teraz odpowiednio tutaj sprawdzamy, czy się stworzyło. Jest. Więc widzimy, że tą część mamy zamkniętą. Potem wrócimy do parteru i stworzymy tam też strop. Widzimy, że tutaj podkład wyświetla się na dole. Spróbujmy stworzyć ściany, które będą na górze.
ściany zewnętrzne. Możemy skopiować te z dołu, czyli zaznaczamy sobie na 3D z kontrolem, razem z tymi, które są naszymi elementami podtrzymującymi balkony, które będą u góry. Proponuję najpierw skopiować te ściany z zewnątrz. Włączam opcję kopiuj, przechodzę do poziomu 1 i wklejam go względem wybranych poziomów na kondygnację pierwszą. Wkleiły się też ściany kurtynowe. W tym momencie ścian kurtynowych tutaj bym nie chciał mieć. Dlatego je kasuję. Jeśli je skasuję, chciałbym jeszcze sprawdzić wysokości moich ścian i wiązania, ponieważ kondygnacja na dole, tutaj bym chciał też ukryć bryły jednak w tym widoku, bo nie są mi potrzebne. Ok. Ponieważ te ściany, one mają niedobre wiązania. Muszę je zaznaczyć i zmienić im odsunięcie góry, ponieważ on skopiował ścianę, która ma wysokość 4,55. A na moich elewacjach te ściany powinny mieć 3,15. Więc kopiując z dołu, on kopiuje geometrię, a nie wiązania. Więc wiązania muszę sam dostosować. Więc muszę zmienić odsunięcie góry na 0. W tym wypadku mam odpowiednio. Jeśli sobie poprawnie przygotuję moją kondygnację między 1 a 2, będę mógł ją swobodnie skopiować na samą górę. Więc dobrze jest jedną część narysować poprawnie i każdą następną już sobie skopiować. Przejdę sobie jeszcze do części moich wind. Skopiuję windy na górę, czyli kopiuj, wklej względem wybranych poziomów na 1. Kontroluję, co się dzieje na moim widoku 3D. Czyli od razu mam widok 3D. Widzimy, że te ściany są za wysokie, więc muszę je zmienić na 0. Tak samo mogę skopiować ściany, które mają rolę tutaj stanu surowego i podtrzymują. Czyli mogę sobie te pozaznaczać. Mogę zaznaczyć z kontrolem albo innymi opcjami jak filtr, prawym wybierz wystąpienia widoczne w widoku, ale chcę to zrobić dokładnie i wiedzieć, co dokładnie zaznaczać, bo tych ścian jest tutaj dość sporo, więc wolę to zrobić raz, a porządnie, zaznaczając je po prostu kontrolem. Po zaznaczeniu skopiuję je na wyższe kondygnacje. Dobrze jest nie robić tego hurtowo, wszystko na raz, tylko po kolei fragmenty budynku kopiować na inne kondygnacje. Jeśli jestem już gotowy, daję kopiuj, wklej względem wybranych poziomów na poziom 1 i zmieniam im tak jak wcześniej odsunięcie na 0. Jestem na poziomie 0, więc tutaj to tak wygląda odpowiednio. To wyłączam, to też mi nie jest potrzebne. To też. Tamten zostawię budynek z tyłu, ponieważ może będę musiał go jeszcze używać do importowania. Wyłączam tutaj podrys, tak, czyli w widoku poziom 1. Wyłączam podrys. Po wyłączeniu podrysu teraz przejdę do włączenia mojego AutoCADa, który wcześniej wyłączyłem. Więc VV, kategorie importowane, włączam mój budynek wielorodzinny, włączę sobie podcień, półcień. Jeśli on się nie pojawia na zewnątrz, pamiętajmy, żeby włączyć zaznaczanie elementów przypiętych, będę musiał go zaznaczyć i tutaj trzeba włączyć pierwszy plan. W tym momencie się odpowiednio pojawił. I muszę jeden trzon takiego mieszkania narysować. Tutaj gdzieś ściana mi przeszła, to jest błąd tutaj w eksportowaniu. Tutaj należy narysować to w takim fragmencie małym. I w tym momencie, jeśli ja to narysuję, przechodzę sobie do tego fragmentu budynku, przechodzę do ścian, ściana architektoniczna i rysuję moją ścianę podstawową, czyli myślę, że to będzie cegła kratówka. I włączam sobie na przykład lico wewnętrzne lub zewnętrzne i do mojej ściany, która istnieje, tutaj dołączam. Tak. O.
W trakcie modelowania jeszcze tutaj widzę, że czasami mi nie przyciąga, więc warto wejść do zakładki Zarządzaj i sprawdzić, czy w przyciąganiu nie trzeba zresetować i przywrócić domyślnych ustawień. Przywróć domyślne. Dajmy OK. Tutaj wyłączmy zaznaczanie przez powierzchnię. Tutaj przeciągniemy sobie tą ścianę. I tutaj włączmy sobie to tak. I następnie tutaj to tak. O. Jeszcze raz narysujmy tutaj ściany. Więc włączmy tutaj tak. Tutaj i tutaj. Następnie włączmy tutaj i tutaj. I to mogę odbić symetrycznie, więc to jest to samo. Mogę użyć narzędzia odbić symetrycznie. I w ten sposób mogę dodać jeszcze drzwi, architektura drzwi. Drzwi wejściowe, na przykład 90. Dobrze jest zróżnicować, ponieważ opisy będą inne tych drzwi zawsze. Więc pamiętając o tym, że te drzwi wstawiam, od razu przejdę sobie do takich drzwi i włączę im tutaj opcję znacznik typu na DW1, tak żebym pamiętał, że one są DW1 i wewnętrzne dam sobie DW na przykład 2. Drzwi wejściowe, na przykład drewniane wewnątrz, 80 damy i włączę je tutaj odpowiednio. Pamiętajmy, że do łazienek WC-ów drzwi otwierają się na zewnątrz. Pod względem rodzaju moglibyśmy także zmodyfikować te drzwi i na przykład zrobić stalowe do łazienki. I zrobimy sobie do łazienki DW3, a do pokoi zrobimy DW2. I w ten sposób mam narysowane moje drzwi. Te będę mógł z kontrolem sobie zaznaczyć i odbić symetrycznie względem osi przy klatce schodowej. Te drzwi już mam wstawione, więc nie muszę ich odbijać. Będę także mógł narysować okna. Na razie szkicowo narysujmy okna, które będą miały wielkość 210 na przykład. Wczytajmy te okna z projektu, czyli możemy wczytać albo na przykład powiedzieć ten, który mamy. Może wczytajmy jakieś okno, które mamy w bibliotece. W zakładce okna z węgarkami na przykład dla ścian jednowarstwowych. Możemy drzwi balkonowe wczytać. I je tutaj wstawić. Tak. Węgarek na razie możemy dać 0. Głębokość. Tym parametrem sterujemy, gdzie jest umieszczony w ścianie. Więc mogę tutaj dać 0,10, 0,14, 15. Jest w licu. I możemy to trochę powiększyć. Tak, żeby było może 90. I mamy drzwi balkonowe i okno jeszcze powinniśmy dodać. Na wysokości 0, może 3 cm. I dodamy teraz okno, czyli wstaw, wczytaj rodzinę. Obrotowe, trójkątne, stałe. Okno ramowe stałe. I tutaj je umieśćmy. Te drzwi się powinny otwierać do środka, więc chcemy to tak zrobić. I tu nie 15 jednak, tylko to będzie miało wymiar
0,2. Tak. O. 0,2 to okno też 0, bez węgarków. Przejdziemy sobie do tego fragmentu. I tutaj też 0,2. Okno można sprawdzić, czy jest dobrze narysowane opisem. Jeśli będzie opis na zewnątrz, to znaczy, że jest dobrze narysowany. Jeśli opis jest w środku, to znaczy, że jest niepoprawny. Czyli jeśli ja odwrócę spacją i spróbuję je opisać, no to jest niepoprawnie. Tak? I spróbujmy zrobić je trochę większe, czyli edytuj typ. I to okno chciałbym, żeby miało szerokość 1,80 m na przykład. 1,80 m. Dobrze, przesuńmy je sobie do tego fragmentu. I sprawdźmy, jak wygląda na elewacji. Będziemy musieli trochę podwyższyć to okno. Wysokość jest parapetu na 0,8 m. Możemy drzwi balkonowe trochę wyżej dać. Po dodaniu drzwi i okien spróbujemy skopiować je na wyższe kondygnacje. Ustawiliśmy drzwi balkonowe na wysokości 90 na 190 i okno. Spróbujmy sprawdzić, jak wyglądają na elewacji. Przejdźmy na widok 3D i następnie zobaczmy, jak one wyglądają. Spróbujmy utworzyć te drzwi trochę wyższe. Edytujmy ten typ, powielmy go i zróbmy tutaj może 220. Sprawdźmy, czy 220 będzie dobre w tej sytuacji. 220. OK. Za małe, edytuj. 240, 230. Dobrze, 230, więc to okno jest OK. Teraz skopiujmy sobie to okno w to miejsce i ustawmy jego wielkość 220. Edytuj. 215, 225. Dwieście 30. Zmieńmy jeszcze wysokość okna. Wysokość parapetu okna balkonowego na 0 i powinny być licowane. Okno dalej skopiowane tutaj jest w odpowiednim miejscu. Czyli mamy te okna w tych miejscach. Następnie skopiujmy je, odbijmy symetrycznie względem osi S3. I dodajmy jeszcze to okno w tym miejscu, w tym pokoju. Razem może z drzwiami balkonowymi. Jeśli to dodaliśmy, teraz postarajmy się je zaznaczyć. Jeśli je zaznaczymy, skopiujmy je na inne segmenty naszego budynku. Przejdźmy na 3D, zobaczmy, jak wygląda nasz budynek. Ze ścianami kurtynowymi.
Jeśli narysowaliśmy ścianki działowe do mieszkań i drzwi i okna, możemy spróbować skopiować wszystkie elementy na kondygnację wyżej, przechodząc na poziom 1. Wyłączmy podkład, pod VV wyłączmy podkład naszego AutoCADa tak, aby nam nie przeszkadzał modelować. Zaznaczmy wszystkie elementy. Wyłączmy w filtrze zaznaczenie siatki. OK. Skontrolujmy na 3D, czy wszystkie elementy, które potrzebujemy, są zaznaczone. Przejdźmy teraz do kopiowania. Zaznaczmy opcję kopiuj do schowka, sklej względem wybranych poziomów i skopiujmy to na poziom 2, 3, 4, 5. Po skopiowaniu każda kondygnacja jest narysowana jako osobna ściana. Dorysujmy także balkony. Z balkonów możemy stworzyć sobie grupę. Przejdźmy na poziom 1. Przywróćmy pod VV kategorie importowane, budynek wielorodzinny. Stwórzmy nasz strop konstrukcyjny. Stwórzmy go na razie w licu ściany. Czyli nasz strop. Dobrze jest stropy rysować zawsze osobnymi elementami. Balkon, T1 balkon. Czyli jest mój strop. Następnie tworzę następny. Zaznaczam, nie przyciągam, tworzę następny. Nie przyciągam. Mogę je teraz zaznaczyć i skopiować względem osi, którą mam do kopiowania. Przesuwam na S2 i S1. Jeśli to mam stworzone, zaznaczę wszystkie moje balkony. Prawym przyciskiem myszy wybierz wystąpienia widoczne w widoku, więc zaznaczone mam wszystkie balkony i w tych balkonach tworzę nimi grupę. Balkony. Balkony. Dodam zaraz poręcze. Kopiuję względem wybranych poziomów na 2, 3, 4, 5. Następnie jeśli do grupy na parterze zaznaczę ją i edytuję ją, dodam poręcz, architektura poręcz i dodam tutaj poręcz. Dam OK. Poręcz została dodana. Przy następnym i przy następnym zatwierdzam. Poręcz musi być osobną linią, więc jeszcze raz zatwierdzam i jeszcze raz ją tworzę. Musi być jedna linia zamknięta. Nie mogę być to kilka linii. Zaznaczam te dwie linie, kopiuję je względem S3, tak jak wcześniej, ponieważ te trzy segmenty są równe. I jeśli ja zatwierdzę, obserwujmy teraz 3D, jeśli zatwierdzę tą grupę, poręcze pojawią mi się też na innych kondygnacjach, na balkonach, które wcześniej utworzyłem na parterze, skopiowałem je jako grupa. Na poziomie 6, aby zamknąć nasz budynek, dodaję jeszcze strop. Należy włączyć podrys 5. poziomu i dodaję strop ze ścianką attykową.
Więc przechodzę do strop, konstrukcyjny, wskaż ścianę i tworzę moją ścianę dookoła mojego budynku. Po stworzeniu mojej ściany dookoła budynku, mojej obwieni dookoła ścian budynku, przechodzę do zielony dach, stropodach nad garażem, akceptuję. Nie chcę dociągać, mogę wyciąć geometrię. Ostatnim elementem jest stworzenie ścianki atykowej. Elementy te mogę skopiować na kondygnację 6 i następnie stworzyć z nich skale względem wybranych poziomów na 6. O, coś niedobrze się skopiowało, to zmienię szybko ich wartość z 6 na 6 atyka. Ok, są krótkie. I teraz jeszcze ścianą zewnętrzną będzie SZ6. SZ6, ponieważ będzie ocieplona z drugiej strony. Tworzę tutaj osią konstrukcyjną do poziomu 6 attykę. Mogę prostokątem ją narysować. Mogę narysować prostokątem. Wysokość cięcia mogę tej kondygnacji ustawić na innym poziomie, tak żebym widział attykę nie z góry, tylko na przecięciu, więc w zakresie widoków edytuj mogę przejść do linii cięcia, jeśli attyka ma 0,8 na przykład na 0,5, wtedy powinna być przecięta. I jeszcze powinienem zaznaczyć moje szachty windowe tabulacją. Tabulacją zmieniam zaznaczenie na łańcuch i jak zaznaczyłem, mogę skopiować i wkleić względem wybranych poziomów na poziom 6. To się niedobrze wkleja, więc po tym jak się niedobrze wkleje, wyskakuje komunikat i zmieniam jeszcze wiązania. I mogę zmienić to na żelbet winda attyka, czyli będzie ocieplona na zewnątrz. Stwórzmy sobie w tym miejscu przekrój i zobaczmy, jak wygląda sytuacja z naszym szachtem. Jeśli przejdę na poziom 1, to powinienem tutaj odpowiednio wyciąć dziurę na nasz szacht. Więc teraz stworzę schody, przejdę na poziom 0 i stworzę tutaj szyb i szybem wytnę dziurę na szacht. I on będzie od kondygnacji 0 do kondygnacji 6. Więc teraz będzie do kondygnacji 6. Mogę go obniżyć o grubość stropu u góry, ponieważ dziura będzie tylko tam, gdzie winda, czyli minus grubość stropu, na przykład metr. Tutaj 0. Zatwierdzam. I kopiuję go 2 razy. Po stworzeniu szachtów dodajemy schody, przechodzimy na poziom 0 i dodajemy schody od kondygnacji 0 do 1, a następnie od 1 do 2 osobno, ponieważ są różnej wysokości. Od 0 do 1 dodajemy 3-biegowe, od 1 do 2 prawdopodobnie 2-biegowe. Przechodzimy na 0, przechodzimy do architektura, schody. Od czasu do czasu pyta nas, czy zapisać projekt, zapisujemy. I wyświetla nam się informacja, jakie schody, wyświetlamy monolityczne. Przy 26 schodach mamy 0,175, idealnie się mieścimy w wymaganiach, w warunkach technicznych.
Włączmy sobie zewnętrzna podpora lewa, rzeczywista szerokość biegu 1,20 m, automatycznie dodawany spocznik. Od 0 do 1 zaczynamy rysować tutaj z lewej strony. Za dużo schodów, o 1, Ctrl Z. Jeszcze raz. Tutaj rysujemy na przykład 8 schodów. Na szaro nam wyświetla, ile zostało, ile jest jeszcze do narysowania. Tutaj następne. Pozostało 10, to może 9. Rysujemy 9 schodów. 9. Następnie rysujemy 8, pozostało 9. I rysujemy następne 9. I w tym momencie mamy sytuację, w której mamy 3 biegi. Możemy zaznaczać każdy z takich biegów, rozszerzać go strzałkami odpowiednio. Jeśli jest OK, taka nas satysfakcjonuje ilość schodów, zatwierdzamy. Poręcz jest nieciągła, ponieważ będzie prawdopodobnie gdzieś ją trzeba przeedytować, ale to możliwe, że za chwilę zrobimy. I spróbujemy sobie też zrobić przekrój przez schody, żebyśmy widzieli wszystko w 3D. Dobrze jest zawsze rysować w 3D i trochę rysujemy w ten sposób. Tu jest nasz przekrój. Możemy też stworzyć nowy widok, w którym będziemy mieć widok z przekroju, powiel. Zmień nazwę. Przekrój 3D. I możemy kliknąć prawym na View Cube'a zgodnie z widokiem, przekrój, przekrój. I tu widzimy, że mamy z przekroju stworzonego section boxa, widzimy nasze schody. Od środka możemy skasować na przykład te schody, trochę je tutaj powiększyć. No i w tym momencie zrobimy jeszcze schody na poziomie pierwszym do poziomu drugiego, czyli przechodzimy do architektura, schody. Od poziomu 1 do 2 będzie ich mniej, 18, czyli po 9 w biegu, czyli 9 i tutaj 9. Spocznik jest trochę za duży, przesuńmy go. Jeśli go przesunęliśmy, przesunęły się też biegi. Biegi przesuńmy do naszego stropu, bo tutaj jest dziura i teraz nam się rozszerzył, czyli w tę stronę będziemy mogli wychodzić. Jeśli to zatwierdzę, powinien nam się tu pojawić. A w złym miejscu to stworzyłem. To mogę te schody po prostu przenieść albo skopiować je na inne kondygnacje. Tu i potem. Aha, bo z tym to nie. Przenoszę schody. Jeszcze raz schody. Kopiuj. Tu i tu. O, pojawiły nam się nasze schody. Zatwierdzamy. I często jest tak, że będziemy te schody mogli skopiować na inne kondygnacje. Możemy wybrać poziomy. Możemy przejść do na przykład elewacji. Wybrać poziomy. I do tych poziomów możemy nasze schody domodelować. Dajemy połącz poziomy, zatwierdzamy i nasze schody skopiowały się na wyższe kondygnacje. Aby zaznaczyć jeden bieg, należy tabulacją poszukać go. Ponieważ jeśli zaznaczymy raz, to nie mamy możliwości edycji tych schodów. Musimy tabulacją poszukać, jeśli chcemy je edytować. Pamiętajmy o tym. Tak stworzony budynek też możemy odpowiednio wrzucić na arkusz, dopracować. Jeśli stworzymy sobie nowy arkusz z naszej biblioteki, wejdziemy na serwer i przejdziemy do arkuszy. Możemy dodać nasz arkusz metryczny A1 BIM edu.pl.
przesunąć na przykład taki przekrój. Przekrójem odpowiednio możemy sterować jego wielkością, na przykład zmieniając skalę, 1 do 50 możemy dodać. Możemy także dodać jakiś poziom, przesuwając go na nasz rzut, poziom na przykład pierwszy. Z poziomu pierwszego wyłączmy na pewno podkład AutoCADa, czyli VV, klikając 2 razy na nasz element. Wchodzimy do opcji, wyłączamy nasz podkład. Możemy także włączyć skalę użytkownika i na przykład włączyć opcję 1 do 50, będzie trochę mniejszy. 2 razy wchodzimy w taki rzut, 2 razy wychodzimy. Dobrze jest też przyciąć na przykład widok i w ten sposób wstawić go w odpowiednio przycięty na nasz arkusz. Od razu wyłączam też linię tytułu, nie jest mi w tym wypadku potrzebna. Ciekawą metodą też jest nadpisać grafikę na przykład takiego obiektu pod VV. Możemy linię cięcia wzory zmienić na przykład stropą na czarny i nadpisać naszą grafikę. Czarny. OK. Ściany. Też na czarny. OK. Wypełnienie pełne. OK. Stropy, ściany i może jeszcze schody. Zastosuj i powinno się ładnie wszystko nadpisać. Taki arkusz po stworzeniu. Możemy go jeszcze podpisać. I wyeksportować jako na przykład obrazek. Obraz. Powiększenie 50%. Bezstratny JPEG, czyli jeśli mamy A1, no to wyeksportuje nam A2 wielkościowo, 300 dpi, dobrze do druku jest tyle wyznaczać i odpowiednio włączamy tutaj arkusz A1 druk, zapisujemy i powinniśmy mieć wyeksportowany nasz budynek. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w innych wideoporadnikach.